Dawniej młoda panieneczka czule rzekła konkowi: daj mi luby kanareczka. A dziś każda swemu powie: jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla, daj mi luby. Jezus Maria, co to był za rok? Wydarzyło się strasznie dużo, tylko niestety praktycznie same złe rzeczy. Nawet piorun nam walnął w tym roku w chatę, co się jakże nigdy wcześniej nie wydarzyło, a w tym roku i owszem, po raz pierwszy w życiu w ogóle miałem takie momenty, gdzie wręcz chciałem po prostu usiąść i się rozpłakać, bo już zwyczajnie nie dawałem sobie rady. Jestem zmęczony, jestem strasznie zmęczony, ale powiedzmy, że powoli to wszystko wraca do normalności. Jesteśmy w Gambii, bo jest ze mną Ernest, który chyba jeszcze śpi. I cóż, zapraszam do oglądania. Pokażę wam jeszcze trochę hotel, który mamy, bo jest naprawdę fajny. Duży. Tu mamy jedną łazienkę, tam do góry już nie będę wchodził, tam są dwie sypialnie osobne i jeszcze jedna łazienka. Na zewnątrz wygląda to tak, czyli też bardzo fajnie. Tam jest basen, a z zewnątrz cały budynek, o tak, a z zewnątrz wygląda to tak. Dwa poziomy, bardzo duży, 60 € za noc za dwie osoby. Tak, dzisiejszy dzień, proszę Państwa, zaczęliśmy od zrobienia małych zakupów, ponieważ nie mamy nic. Nasze bagaże zostały zgubione. Ani mój, ani Ernesta bagaż do Gambii nie doleciał. No, nie mam też kija do GoPro, więc będę po prostu tak z rączki sobie trzymał. Powiem Wam, że niech ten 2024 rok już się skończy, bo mam go naprawdę serdecznie dosyć. Dobra, pamiętacie, jak mówiłem, w języku Swahili na Białasa mówi się muzungu i bardzo często właśnie się gdzieś tam w Afryce słyszało to słowo muzungu, a w Etiopii było farandzi. Ja mówiłem, że to nie jest nic złego, to po prostu jest takie określenie białego człowieka. Natomiast tutaj, w Gambii, i to już się często z tym spotkaliśmy, że dzieciaki zawołają za nami tubab. I to już jak najbardziej można się trochę oburzać, ponieważ to słowo ma wydźwięk taki ewidentnie negatywny, trochę może nawet bym powiedział, że rasistowski, bo tubab pochodzi od słów too bad, czyli zbyt zły, albo w wolnym tłumaczeniu po prostu zły człowiek. I to jeszcze wzięło się z czasów kolonialnych, gdy byli tu Brytyjczycy i tak nie do końca dobrze traktowali lokalną społeczność. No i tak zostało. I teraz wołają na Białasów tubab. Co? Nie wolno nagrywać. Nie wolno nagrywać, dobra. No, wiedziałem, że się będą tutaj czepiać o nagrywanie, ale dobra, na razie ich olewajmy po prostu. I tak jak gdzieś tam w tych wschodnich Afrykach, czyli właśnie Kenię, Ugandy i tak dalej, tam... Dobra. Nie ma jakby niechęci do białego człowieka. Tak tutaj w tej wschodniej Afryce ewidentnie tak, no bo tutaj biały człowiek kojarzy się z niewolnictwem, z ewidentnie dużą tragedią mieszkańców Afryki, no i tutaj biały człowiek, delikatnie rzecz ujmując, nie jest zbyt dobrze poważany, ale póki co muszę przyznać, że jakoś nie spotkaliśmy się z większą niechęcią, oprócz tego, że zaczęli mnie gonić o nagrywanie. Ale poza tym wszyscy są w miarę mili, naprawdę jest, póki co jest sympatycznie i też aż tak bardzo o pieniądze nie wołają. Gambia to kraj o dość specyficznym kształcie. Jest na 400 km długi, 50 km szeroki, a po środku jest rzeka. Rzeka o nazwie bardzo podobnej, a wręcz bym powiedział, że takiej samej jak nazwa kraju, czyli po prostu Gambia. Na całej długości rzeki są zaledwie 3 mosty, więc w pozostałych miejscach przeprawa odbywa się właśnie tego typu łódeczkami i trwa to niestety strasznie długo, bo nam zajęło 3 godziny, z czego zdecydowaną większość spędziliśmy w porcie cierpliwie, powiedzmy, że cierpliwie czekając na naszą kolej. I rzeka sama w sobie też jest dość specyficzna, ponieważ woda z rzeki miesza się tutaj z wodą morską i praktycznie na 200 km w głąb lądu można spotkać jeszcze zwierzęta żyjące normalnie w morzu, czyli na przykład delfiny i tego typu rzeczy. A tam, gdzie woda zaczyna się robić słodka, dopiero pojawiają się takie zwierzęta jak krokodyle czy hipopotamy. Wszystko zakorkowane, bo się demonstracje jakie odbywają, bo mają wybory chyba. Nie wiem, to się pytałeś, nie? Co za rok mają być te wybory dopiero. Są prezydenckie czy jakie to są w końcu wybory? Bo ja nawet nie wiem. Władze w Sejmie, w parlamencie ich. Nie wiem, czy mają chyba Sejm, ale jakiś parlament mają. A i nie widać, dlaczego nie jedziemy. Każdy przejechać w innym kierunku, zero organizacji. Właściwie już tak 4. godzinę się męczymy.
Pierwsze wzmianki o Gambii pochodzą z IX wieku od arabskich kupców. Gambia była wtedy częścią Songhaju, takiego zachodnioafrykańskiego państwa pod wpływami arabskimi. Arabowie wozili z Gambii głównie złoto, kość słoniową i niewolników. W XIV wieku Gambia została wcielona do niezwykle potężnego i bogatego imperium Mali, którego król Marsa Mursa słynął z niesamowitej hojności. I na przykład w trakcie swojej podróży do Mekki wydał on tyle złota, rozdał w zasadzie tyle złota, że na kilkanaście lat spowodował olbrzymią inflację i spadek wartości złota na całym świecie. To właśnie wtedy dominującą pozycję zaczął zdobywać lud Mandinka, którego przedstawiciele do dziś stanowią największą część gambijskiego społeczeństwa. Mówiłem wam kiedyś, że macie doceniać, że macie prysznic w domu i ciepłą wodę w tym prysznicu, ale już tam palicho ciepłą wodę. Ważne, że w ogóle macie wodę. No i tutaj w Gambii jest właśnie problem z wodą. W chwili obecnej woda nie działa. Ale jak działała, to nam tutaj napełnili taki zbiornik, tu jest pełno wody, tu jest taki kubeczek, ten kubeczek się bierze, tu się wodę nalewa i się sobie na głowę tą wodę potem wylewa i w ten sposób, to jest jedyny sposób, żeby się tutaj w ogóle wykąpać. To drzewo za moimi plecami to jest baobab. Baobab w tym rejonie to jest prawdziwy skarb. Wykorzystuje się praktycznie w całości to drzewo, bo z owoców robi się sok, nasion często używa się zamiast kawy albo robi się z nich masło lub olej. Z włókien skory robi się liny, kosze, ubrania. Pień często wykorzystuje się do przywieszania ogłoszeń. W ogóle z liści i nasion też czasami robi się lekarstwa, na przykład przeciwko febrze. Więc całe to drzewo jest całkowicie wykorzystywane przez tutejszą ludność. A tutaj, proszę Państwa, dowód, tak jak wcześniej mówiłem, że rzeka Gambia miesza się z wodą z oceanu i bardzo daleko jeszcze od wybrzeża jest tutaj słona woda. No i dlatego mamy tutaj, prawda, krzaki czy lasy namorzynowe, mangrowce, tego typu rzeczy. Czyli tutaj mamy cały czas wodę słoną. Płyniemy sobie właśnie na wyspę Kunta Kinte. Tam widać jest w dali domek, gdzie odbywała się selekcja niewolników. Kunta Kinte to był fikcyjny bohater książki i serialu. Choć niektóre legendy twierdzą, że osoba Kunta Kinte została oparta na jakiejś tam historycznej, faktycznie istniejącej postaci, natomiast nie ma żadnych na to dowodów. Więc można spokojnie przyjąć, że Kunta Kinte był postacią w pełni fikcyjną. Dobrze, proszę Państwa, znajdujemy się na wyspie Kunta Kinte. To jest jedna z 3 głównych wysp, gdzie odbywał się handel niewolnikami i tych niewolników się potem wywoziło do Ameryki. Generalnie wyspa znajduje się mniej więcej na samym środku rzeki Gambii. Na początku ci wszyscy murzyni, którzy byli łapani gdzieś tam w głębi Afryki, byli wywożeni na targ. Tam odbywała się selekcja, tam odbywało się rozdzielanie rodzin, a następnie byli przywożeni tutaj, na wyspę Kunta Kinte, gdzie w bardzo złych warunkach sanitarnych czekali na swoją kolej. Potem mniej więcej trwało to tak 2 tygodnie, gdzie stłoczeni w małych pokoikach, po 80 osób w jednym pokoiku, niedożywieni, osłabieni, byli wywożeni do Ameryki. Bez jakichkolwiek perspektyw, bez nadziei na to, że ich życie się polepszy. A w momencie, gdy niewolnictwo zostało zniesione, tutaj na wyspie Kunta Kinte zapanowała euforia, ale dowódca, który miał pod swoją pieczą tych wszystkich niewolników, którzy mu tutaj zostali, nie zrobił nic. Po prostu powiedział im, jak dopłyniecie, to jesteście wolni. Nikt nie dopłynął, ponieważ ci Afrykanie, którzy gdzieś tam, wiecie, byli przywożeni z głębi Afryki, z głębi kontynentu, całe życie mieszkali gdzieś tam na sawannach czy w lasach, nikt tutaj nie umiał pływać. Dlatego wyspa Kunta Kinte, jak ktoś tutaj trafiał, to było już totalne więzienie. Stąd była droga tylko do Ameryki, albo jak jesteś odważny, możesz spróbować płynąć, ale nie udało się nikomu dopłynąć do stałego lądu. I tak jak sobie popatrzycie, to ta wyspa jest naprawdę malutka, ale kiedyś była większa, po prostu tutaj nikt o to nie dba i obecnie wyspa jest tak mniej więcej 3 razy mniejsza niż była w oryginale, bo rzeka cały czas ją podmywa i cały czas jakby tą wyspę zmniejsza. I mówiłem, że są 3 takie główne wyspy, gdzie odbywał się handel niewolnikami. Druga to wyspa i chyba największa, wyspa Gore w Senegalu, a trzecia to jest wyspa, której nazwy niestety nie pamiętam, ale znajduje się ona u wybrzeży Gany. No i teraz sobie wyobraźcie, że lądujecie jako niewolnicy na tej wyspie i żeby się dostać do lądu, macie do przepłynięcia tyle wody i nie umiecie pływać. Nie ma najmniejszych szans. In a Gambia, we love to party. We party hot than the hardest. So we no left out the dance till the next morning, next morning. In a Gambia, this is how we party. We party hot than the hardest. So we no left out the dance till we spend all we money. Wszystko wskazuje na to, że za chwilę pojedziemy sobie na osiołku. Tutaj mamy domek
lokalny. Tak to wygląda. Biedne życie, ale ludzie są w miarę szczęśliwi. Przynajmniej się wydają. Zadowoleni, dużo się uśmiechają. Wszyscy są tutaj czyści, nie? Kurczę, w Polsce zrobisz kawałek remontu, trochę gruzu masz, jesteś tak brudny, że obłęd. A tutaj, kurczę, bieda straszna. No ale Nie śmierdzi, ale bieda. tak, ale o czystość dbają, nie? O czystość dbają mimo wszystko, I nie? ubrania mają w miarę czyste i No w miarę czyste, no. Czyste jak na to, jak na warunki. jak na warunki i możliwości. Tak. A szukam ich kuchni jeszcze. To jest moim zdaniem kuchnia. No. This is your kitchen? Yeah, yeah. Yeah. But explain you, what if I want you to come inside, come inside. So, over here, come balle. Okay. It's cooking tea. Okay. It's a tea. Okay. Yeah. Nice. It's boil water. Mhm. Yeah. Boiling water. Yeah, I see that here you are Yeah, okay. storing your Yeah, yeah. equipment, yeah? What do you normally eat? The rice? Rice, yeah. Because you don't eat meat. We don't have money. Yeah. That's the problem. Yeah. So rice is typical food. Yeah. Rice, fruits, yeah. Yeah. Okay. Good, yeah, but not all of them. Hello. This one also is my younger brother. Zapierdalamy na osiołku, proszę Państwa. Ciężko powiedzieć, jaką mamy prędkość, jak powiedzieć, że tak z 20 na godzinę. No może troszkę mniej. I też taka ciekawostka, coś z czym ja już się spotkałem wielokrotnie. Natomiast nie dla każdego może to być takie oczywiste. Jak się ich tutaj zapytasz, jak coś jest daleko, albo ile czasu Ci zajmie dotarcie gdzieś tam, najczęściej usłyszysz, że niewiele, albo jeżeli coś jest bardzo daleko, to Ci powiedzą, że daleko, ale najczęściej powiedzą niedaleko, albo coś tam, tylko że to jest różnica w ich mniemaniu odległości i naszym mniemaniu odległości, że oni nie potrafią określić, czy to jest, nie wiem, kilometr, 2, 10, nie potrafią tego powiedzieć. I tak samo jak się pytasz, do której jest sklep otwarty, to też nie za bardzo potrafią Ci powiedzieć, po prostu jest otwarty tak długo, jak jest otwarty. Teraz Wam pokażę, jak ciężko jest zdobyć jedzenie w Afryce. Wystarczy się pochylić na ziemię i jest orzeszek. I orzeszek jest. Jedzenie po prostu tutaj sobie leży na ziemi. Dlatego ja zawsze mówię, że nie ma głodu w Afryce. Jest może jedzenie dość monotonne, może mało kaloryczne, mięsa nie jedzą, no to wiadomo. Ale z głodem w Afryce problemu nie ma, bo tu co się nie wsadzi w ziemię, to wszystko rośnie. Tu w ogóle mamy plantacje, tu będą potem sobie rosły jeszcze jakieś tam owoce. Ziemia w Afryce w ogóle jest bardzo płodna. Co? Łapka gdzieś tu jest. Co jest? Łapka. Na co? Na nietoperze. Łapka na nietoperze? No tak jak mówię, ziemia w Afryce jest bardzo płodna. Dużo jest tutaj jedzenia. No i w ogóle bardzo dużo jest surowców. Afryka to jest w ogóle bardzo bogaty moim zdaniem kontynent. Tylko że brak edukacji, kiepskie zarządzanie, korupcja, to wszystko powoduje, że tutaj są po prostu, no jest bieda, nie? I teraz patrzcie, jak macie taką kupę tych wszystkich orzeszków, to tutaj wszystko jest zrobione, przebierane potem ręcznie, żeby to potem, nie wiem, gdzieś tam sprzedać i tak dalej, i tak dalej. I problem właśnie też z pieniędzmi w Afryce jest taki, że no nie mają technologii, nie? Gdyby po prostu mieli jakieś maszyny, które by im pomagały w pracy, to byłoby dużo łatwiej, dużo szybciej. What do you do with this later? Later we will take, a stick. We will, Stick, yeah? we will, this thing will go out, Oh, yeah? and this thing I will throw this thing. Uh-huh. And you sell it after that? Yeah, I will sell it. Okay. After the rain come, Mhm. I harvest it. Oh, you have a Yeah. seed during the Yeah, rain, yeah, yeah. rain season, yeah. I co, Tomek, znalazłeś krowę? Krowy nie znalazłem, krowy dopiero szukamy. Ale teraz dopiero sobie przypomniałem, że przecież orzeszki ziemne są głównym towarem eksportowym Gambii. I tutaj, wszędzie po horyzont, są plantacje właśnie orzeszków ziemnych. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Gambia jest jednym z najbezpieczniejszych krajów, nie tylko w Afryce, ale w ogóle na całym świecie. I tutaj nam dzisiaj tłumaczyli, jak to mniej więcej wydziała, że nie ma złodziejstwa, nie ma tego typu rzeczy. Bo tutaj wioski są małe, społeczności są zwarte. I tutaj jak ktoś coś ukradnie, to wszyscy o tym wiedzą. I wtedy zazwyczaj idzie się do tak zwanej Rady Starszych wioski, czy też szefa wioski, który takie małe spory rozsądza. A jeżeli jest jakieś większe przestępstwo, no to wtedy dopiero, jeżeli się nie dogadają, to idą na policję. No ale taka osoba, która coś ukradnie, czy popełni jakiekolwiek przestępstwo, no jest... No wszyscy na wiosce o tym wiedzą, nie? Więc jest od razu, no kurczę, jak to się mówi, ostracyzm, nie? I teraz tak, ja nie mogę powiedzieć, że Gambia wygląda źle, bo nie wygląda źle. Jak na kraj afrykański Gambia wydaje się naprawdę
rozwijająco się. Drogi się budują, na razie są jakie są, ale się budują. Jak widzicie, słupy energetyczne stoją, więc gotowość do pociągnięcia elektryczności też jest. No i tak powolutku. Ernest poszedł oglądać termity, bo tam są termitiery. Dużo jest termitier ogólnie. W połowie XVI wieku przypłynęli tutaj Portugalczycy. Gambia miała opinię fenomenalnego miejsca wypadowego w głąb Afryki, dlatego bardzo szybko o tereny te zaczęły rywalizować wszystkie największe imperia. W połowie XVI wieku Portugalia sprzedała wyłączne prawa do prowadzenia handlu na rzece Brytyjczykom. Jest tu też polski akcent, ponieważ w XVII wieku przez chyba kilkanaście lat część Gambii miał we swoim władaniu kurlandzki książę Jakub. No, Kurlandia była wtedy lennem Rzeczypospolitej obojga narodów, więc można by powiedzieć, troszkę naciągając fakty, że Polska miała tutaj fragment, taką małą swoją kolonię. I właśnie na cześć tego kurlandzkiego księcia na wyspie Kunta Kinte, która między innymi była jego własnością, wybudowano Fort Jacob. Jeszcze przez około 200 lat Francja i Anglia rywalizowały o Gambię, ale ostatecznie z tej rywalizacji zwycięsko wyszła Anglia i Gambia stała się już tak oficjalnie brytyjską kolonią. No i właśnie ta rzeka, o którą tak wszystkie imperia rywalizowały, stała się wkrótce przekleństwem tutejszych ludzi, ponieważ szerokie koryto sprawiało, że mogły tu wpływać transoceaniczne statki i Gambia wkrótce stała się jednym z głównych punktów sprzedaży niewolników. Szacuje się, że z Gambii wypłynęło do Ameryki około 3 milionów lokalnych ludzi. A tutaj widzicie małą plantację arbuzów. Przyznam szczerze, że ja sam nie wiedziałem, jak arbuzy rosną. I to rośnie, o tak, jak dynia. Plantacja arbuzów. Arbuzów też jest tutaj bardzo dużo. Orzeszki ziemne i arbuzy to są chyba na razie dwoje owoców, które spotykamy najczęściej. Jeśli chodzi o jakieś ciekawsze daty, to w 1889 roku Francja i Anglia się dogadały i ustaliły obowiązującą do dzisiaj granicę między kontrolowaną przez Anglię Gambią i francuskim Senegalem. Z kolei w 1943 roku Franklin Delano Roosevelt leciał na konferencję w Casablance i zatrzymał się na 2 noce w Bandżulu. I była to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Afryce. Rok 1965 i Gambia na mocy porozumienia bez żadnej walki uzyskuje niepodległość od Brytyjczyków. Dobra, Ernest, to powiedz, co Cię najbardziej zaskoczyło w Gambii? Najbardziej? Chłopiec, który zaproponował nam trójkącik. Tak, Gambia jest taką afrykańską kolebką seksturystyki. Prostytutek jest tutaj naprawdę bardzo dużo, szczególnie w rejonie Bandżulu i tam tych wszystkich takich turystycznych miejsc. Muszę przyznać, że dziewczyny są tutaj naprawdę bardzo ładne i chyba ze wszystkich afrykańskich krajów, w jakich byłem, to właśnie tutaj w Gambii dziewczyny są najładniejsze. Ale pomijając tą krótką dygresję, są tutaj dwa bardzo ciekawe zjawiska. Po pierwsze, w Gambii mamy seksturystykę również gejowską. Co prawda to jest chyba jedyne takie miejsce w Afryce, przynajmniej nie słyszałem o żadnym innym. Natomiast widać ewidentnie, że jest to trochę mniej akceptowalne społecznie. Bo na przykład właśnie chłopak, który proponował nam swoje usługi, on sam powiedział, że musimy to tak zrobić, wiecie, trochę bardziej po kryjomu, bo jak to on powiedział, ludzie potem gadają. Natomiast takim najbardziej zaskakującym i szokującym zjawiskiem są tak zwani beach boys, czyli młodzi chłopcy, którzy na plażach podrywają stare emerytki, głównie z Francji i Niemiec. Chodzi o to, że te baby przyjeżdżają tutaj specjalnie w tym celu, żeby po prostu gdzieś tam sobie wyrwać takiego młodego murzynka i potem ten murzynek razem z nimi podróżuje, jeździ na wycieczki, a wieczorem jest tam wiadomo cimci-rimcim. I ja wiedziałem o tym, że coś takiego tutaj funkcjonuje, natomiast to, jak dużo tego tutaj jest, to było dla mnie naprawdę szokujące, bo te stare baby z tymi murzynami się wchodzące pod rękę widuje się praktycznie na każdym kroku. No nie wiem, co o tym myśleć. Jak mówi stare polskie mądre przysłowie, na starej piczy młody chuj się ćwiczy. Ta prostytucja w Gambii jest na tyle powszechna, że jak byliśmy w Bandżul, spaliśmy w hotelu, to ochroniarz, taki bardziej odźwierny, bez żadnego skrępowania wprost nam powiedział, że jeżeli sobie na przykład sprowadzimy jakieś dziewczyny na noc,
to on będzie musiał je przy wejściu spisać, w razie jakby na przykład okazały się nieuczciwe i nas okradły, żeby po prostu wiedzieli, kogo mają szukać. A tutaj mamy tak, jak sobie w wiosce wodę nalewają, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, jak tego się używa, bo tu jest kłódka i nie można odkręcić tego. Więc w sumie nie wiem, co tubab, no krzyczą za mną tubab, dzieciaki za mną tubab krzyczą. Chamstwo, no. Niewolnictwo jest olbrzymią traumą dla całej zachodniej Afryki i mimo iż my jako Polacy nigdy nie braliśmy w tym udziału, to jako Europejczycy zawsze będziemy tutaj postrzegani jako współsprawcy. Pierwszy przypadek wywiezienia niewolników z Afryki to 1441 rok, gdy Antonio Gonçalves porwał 10 murzynów i wywiózł ich do Lizbony. Warto jednak pamiętać, że oni sami siebie sprzedawali, czyli na przykład jeżeli były toczone jakieś wojny plemienne, to ci przegrani byli sprzedawani przez tych, którzy wygrali. W zamian za murzynów władcy poszczególnych plemion dostawali najczęściej broń, która była im bardzo potrzebna do tego, żeby utrzymać władzę, bo jeżeli jakiś władca nie miał broni, to był władcą słabym, którego można było obalić. Więc ta broń miała dla nich bardzo duże znaczenie, a poza tym też Europejczycy wywozili z Afryki złoto, ponieważ tutejsi ludzie nie znali wartości złota, a w zamian dostawali lusterka. Lusterka, w których mogli się przeglądać. Jednym z głównych celi egzystencji tutejszych ludzi jest, żeby wysłać kogoś z rodziny do Europy albo Ameryki, niech tam osiądzie i potem niech sprowadzi całą rodzinę. Ale rzeczywistość często okazuje się bardzo słaba. Koszty życia w Europie okazują się ogromne. Ludzie sobie generalnie nie radzą i najczęściej chcą wrócić z powrotem do Afryki. Ale wielu z nich tego nie robi, bo jeżeli wrócą z niczym, to potem będą tutaj postrzegani jako tacy typowi nieudacznicy. No i wielu z nich tak po prostu sobie siedzi w rozkroku w tej Europie, nic nie robiąc. Jednym z najniebezpieczniejszych zwierząt, raczej owadów. Znaczy w sumie on nie jest niebezpieczny, jest po prostu uciążliwy. Ale w Gambii można się natknąć na to coś takiego, co się nazywa mango fly. To są takie muszki, które pod skórą człowieka składają jajeczka i potem ta larwa tam dojrzewa. To generalnie jest nieprzyjemne, trochę boli. Ma się takie wrażenie, jak coś tam się pod tą skórą rusza. Wielkiej szkody to nie czyni, ale po prostu w pewnym momencie, jak już ta larwa dojrzeje, to się przegryza przez skórę i z człowieka wylatuje. Nie wiem, czy tam widać, na straganie są tylko piłki do nogi i owoce. I dzieciaki tutaj przybiegają i chcą piłkę do nogi, żeby im kupić. I to praktycznie wszędzie, gdzie byliśmy, dzieciaki chcą piłkę do nogi. Wydaje nam się, że to jest taki typowy biznes, że po prostu te piłki krążą w tej wefterze, turyści te piłki kupują, potem dzieciaki wracają z pieniążkami i te piłki są oddawane. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak sobie zarabiają na turystach. Nasze bagaże niestety nie dotarły, co rozpierdala nam całą wycieczkę dalszą. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, żeby ktoś się nie myślał, że zaraz, że Afryka, że Murzyni, że to, że tamto. Winę za zgubione nasze bagaże ponosi hiszpańska linia lotnicza Vueling. I z tego, co się dowiedzieliśmy, to oni bardzo często sprzedają za dużo bagaży, przez co mają przeładowany samolot i celowo zostawiają te bagaże na lotnisku. One nie lecą z pasażerami. No nie wiem, jutro opuszczamy Gambię, co będzie dalej, nie mam pojęcia. Przygoda. Jest godzina 6 rano, więc nawet nie mam za bardzo ochoty podsumowywać tego wszystkiego. Jedziemy dalej, jedziemy do Senegalu. Nie mam pojęcia, jak sobie poradzimy bez bagaży. Ale cóż, jest to nowe doświadczenie i trzeba sobie jakoś dać radę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.